Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto orzechowy pasek. Zaczniemy od przygotowania blaszki i spodu, do którego potrzebować będziemy około 600 g herbatników kakaowych, również około 400-500 g masy krówkowej kajmak i 200 g orzeszków ziemnych niesolonych. Te 200 g orzeszków ziemnych niesolonych wrzucamy na patelnię i podprażamy na złoty kolor. Mieszamy od czasu do czasu, żeby się nie przypaliły. Po uprażeniu ściągamy i studzimy, a po wystudzeniu siekamy na drobniejsze lub większe kawałki. To już jak Państwu bardziej pasuje. Na koniec dzielimy na 3 części i zostawiamy do późniejszego użycia. A teraz foremka prostokątna o wymiarach 24×36 cm, którą wyłożyliśmy papierem do pieczenia, jak Państwo widzą, i do środka wykładamy około 20 herbatników kakaowych. Około, bo wiadomo, że w zależności od producenta będą miały różną wielkość. Po pokryciu całego spodu herbatnikami możemy teraz wyłożyć do środka 200 g masy krówkowej kajmak i rozprowadzić równomiernie po tych herbatnikach. Proponuję jak najmniej odrywać łopatkę, wtedy te herbatniki również nie będą się odrywać i będzie łatwiej rozprowadzić tą masę. No i pierwsza porcja posiekanych, podprażonych orzeszków. Tam wychodzi tak około 65-67 g, którą rozprowadzamy równomiernie po spodzie. Część przygotowana, to teraz zajmiemy się masą śmietanową. Do masy śmietanowej, śmietanowo-orzechowej potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 100 g cukru pudru, 130 g masła orzechowego kremowego, 250 g serka mascarpone, 2 razy po 2 łyżki żelatyny i 2 razy po 100 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. I teraz 2 miseczki, do każdej dajemy po 2 łyżki żelatyny, zalewamy każdą po 100 ml wrzątku, czekamy aż napęcznie i następnie mieszamy do rozpuszczenia żelatyny we wrzątku i zostawiamy do wystudzenia. Podczas studzenia czasami przemieszajmy, żeby nie porobiły się grudki. A teraz miska, do której dajemy 250 g serka mascarpone, 130 g masła orzechowego kremowego i łączymy składniki ze sobą. Kolejna miska, do której dajemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, takiej dobrze schłodzonej, wyjętej bezpośrednio z lodówki, włączamy mikser i zaczynamy ubijać. Od razu Państwa uprzedzę, że śmietanki tej nie będziemy ubijać na sztywno. Dodajemy 100 g cukru pudru w momencie, kiedy Państwo zobaczą ślady łopatek miksera na śmietance. Po dodaniu sprawdźmy, czy ta ilość cukru pudru jest już wystarczająca, czy może chcą Państwo sobie jeszcze dorzucić. Jak Państwo widzą, masa jest nadal płynna. I do tej masy dodajemy przed chwilą przygotowany serek mascarpone z masłem orzechowym. Dodajemy i wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Przygotowaną masę dzielimy na 2 części. Jedną zostawiamy, drugą bierzemy i dolewamy do niej wystudzoną żelatynę. Małym strumieniem, powoli, ale dokładnie mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna lubi się osadzać na spodzie, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. I wracamy do naszej foremki z przygotowanym spodem. Na tą warstwę posypanych orzeszków wykładamy pierwszą część tej masy śmietanowo-orzechowej. Robimy to porcjami, żeby łatwiej było później rozprowadzić. Po wyłożeniu masy rozprowadzamy ją, wyrównujemy.
Mamy płaską powierzchnię i teraz wykładamy kolejną porcję około 20 sztuk herbatników kakaowych. Jeżeli Państwo potrzebują, czy w poprzedniej warstwie, czy w tej, czy w następnej, herbatniki można oczywiście dociąć, żeby równo pokryły spód. Lekko dociskamy rękami, żeby wszystko przylegało do siebie. Na tak przygotowaną warstwę wykładamy kolejne 200 g masy krówkowej kajmak i rozprowadzamy po powierzchni herbatników. Teraz już będzie łatwiej, bo nie będą się odklejać. I kolejna partia podprażonych, posiekanych orzeszków. I foremkę odstawiamy ponownie na bok, bierzemy sobie drugą miskę z masą śmietanowo-orzechową, dolewamy do niej małym strumieniem żelatynę, dokładnie wszystko mieszamy, nie zapominajmy o spodzie i pamiętajmy, nie ubijamy na sztywno. Wszystko wymieszane, wobec tego wracamy do naszej foremki i z powrotem wykładamy kolejną warstwę masy śmietanowo-orzechowej. I kolejna, trzecia porcja herbatników kakaowych. Lekko dociskamy wszystko, żeby wszystko przylegało do siebie i foremkę odstawiamy na bok na razie. Szykujemy sobie teraz polewę czekoladową, do której potrzebować będziemy 2 tabliczki czekolady mlecznej i około 6 łyżek mleka. W kąpieli wodnej, to znaczy gaz, garnek, w którym jest woda, miseczka nad wodą, która się nie styka z wodą. Od spodu się wszystko ogrzewa i rozpuszczamy czekoladę z mlekiem, łączymy. Jak Państwo zobaczą odpowiednią konsystencję, to jeszcze gorącą polewą oblewamy wierzch naszych herbatników. Jeżeli polewa będzie za gęsta, można dodać mleka, jeżeli za rzadka, można dodać czekolady. A na koniec kolejna warstwa orzeszków ziemnych podprażonych, równomiernie rozłożonych. Taką foremkę wstawiamy do lodówki tak na około 12 godzin. Wtedy wszystko dobrze się zespoli, herbatniki zmiękną i wszystko nabierze odpowiedniego smaku. Ciasto jest mega, nie wymaga wiele wysiłku, jest bardzo smaczne, a ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.